Lekcja 1. Wybór kawy. Chyba dziś napiję się cappuccina. A ty? Właściwie skłaniam się ku latte. Uwielbiam tę kremową konsystencję. Brzmi pysznie. Co najbardziej lubisz w latte? Podoba mi się łagodność napoju i to, jak mleko komponuje się z espresso. Rozumiem. Cappuccino ma tę przyjemną równowagę piany, co też jest świetne. Tak, uwielbiam to uczucie, jakbym miała we filiżance małą chmurkę. Dokładnie. Każdy łyk jest tak kojący, zwłaszcza w chłodne dni. Wolisz mocną czy trochę łagodniejszą kawę? Zazwyczaj wolę mocniejsze wersje. Naprawdę mnie pobudziają rano. Lekcja 2. Przygotowania do podróży. Przed podróżą muszę jeszcze raz sprawdzić paszport i bilety. To sprytne posunięcie. Zawsze warto być przygotowanym do podróży. Absolutnie. Nie mogę sobie pozwolić na zapomnienie czegokolwiek ważnego. Czy już spakowałeś walizki? Już prawie gotowe. Chcę się tylko upewnić, że wszystko jest zorganizowane. To ważne. Dobrze spakowana torba znacznie ułatwia podróżowanie. Tak, lubię mieć łatwy dostęp do najważniejszych rzeczy. Dobry pomysł. Oszczędza czas na lotnisku. Dokładnie. Wolę cieszyć się podróżą, a nie stresować się, że o czymś zapomnę. Lekcja 3. Nowe początki. Cześć, jesteś nowy w mieście? Tak, przeprowadziłam się tu dopiero w zeszłym tygodniu. Wszystko jest dla mnie wciąż takie świeże. To ekscytujące. Jak ci się podoba do tej pory? To wspaniałe, ale wciąż próbuję się w tym odnaleźć. Mogę sobie wyobrazić. Odkrywanie nowego miejsca może być zarówno przyjemne, jak i przytłaczające. Dokładnie. Znalazłem już kilka fajnych kawiarni, co pomaga. Kawiarnie to świetny sposób, aby poznać nowych ludzi i poczuć się jak w domu. Tak, i wszyscy byli bardzo przyjaźni, co jest uspokajające. Wspaniale to słyszeć. Nawiązywanie kontaktów jest kluczowe w nowym mieście. Lekcja 4. Korzyści z porządkowania. Nigdy nie sądziłam, że pozbycie się niepotrzebnych rzeczy może mieć tak pozytywny wpływ na samopoczucie. Prawda? To niesamowite, jak oczyszczanie przestrzeni fizycznej może oczyszczać również przestrzeń mentalną. Dokładnie. Poczułem się lżejszy i bardziej skupiony po sprzątaniu. Tak, to jak powiew świeżego powietrza w domu. Podoba mi się, jak bardzo może to wpłynąć na nastrój. Zdecydowanie. To dodaje sił, gdy pozbywasz się rzeczy, których już nie potrzebujesz. Zauważyłem, że jestem bardziej produktywny w uporządkowanym otoczeniu. U mnie też tak jest. Bałagan potrafi bardzo rozpraszać. Ciekawe, jak proste zadanie może prowadzić do tak głębokich zmian. Lekcja 5. Przeglądy jakości. Gdzie mogę szukać jakościowych recenzji produktów? Można je znaleźć na stronach internetowych poświęconych recenzjom, na przykład w serwisie Consumer Reports. Dobra rada. Często sprawdzam wiele źródeł, żeby uzyskać zrównoważony pogląd.
Tak, warto porównywać opinie różnych użytkowników. Dokładnie. Pomaga dostrzec zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia. Przydatne mogą okazać się również recenzje wideo, pokazujące działanie produktu. Zdecydowanie. Zobaczenie go w akcji ma ogromne znaczenie dla zrozumienia jego funkcji. Ponadto często można znaleźć szczegółowe wyjaśnienia, których brakuje w recenzjach tekstowych. Zdecydowanie się nad tym zastanowię. Informacje wizualne są zazwyczaj bardziej angażujące. Lekcja 6. Kontekst historyczny. Słyszałam, że próbowali chronić ją przed chorobą, ale niestety zmarła w 1955 roku. To rozdziera serce. Zawsze trudno jest kogoś stracić, mimo wszelkich starań, by mu pomóc. Tak, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, jak wielki postęp osiągnięto od tego czasu. Zdecydowanie. To przypomnienie, jak daleko zaszła medycyna. Ważne jest, aby pamiętać o tych historiach, aby docenić postęp w opiece zdrowotnej. Tak, i przypominają nam o znaczeniu badań i profilaktyki. Aby móc poprawić wyniki w przyszłości, ważne jest wyciąganie wniosków z przeszłości. Zdecydowanie. Każdy krok naprzód opiera się na lekcjach historii. To słodko-gorzkie odkrycie, ale pomaga nam uczcić pamięć tych, których straciliśmy. Lekcja 7. Satysfakcja klienta. Jak możemy zagwarantować zadowolenie klienta? Kluczem jest oferowanie klientom doskonałej obsługi. Całkowicie się zgadzam. Wsparcie może zadecydować o sukcesie lub porażce klienta. Tak, ponadto, odpowiadając na zapytania budujesz zaufanie klientów. Zdecydowanie. To pokazuje im, że ich troski są cenione. Kolejnym ważnym aspektem jest regularne zbieranie opinii. To prawda. Pomaga nam to zrozumieć, czego naprawdę chcą klienci. Tak, a wykorzystanie tych opinii do ulepszenia usług jest kluczowe. Chodzi o stworzenie cyklu ciągłego doskonalenia. Lekcja 8. Preferencje dotyczące laptopa. Myślę, że w przypadku laptopu wygodniejszy byłby model lekki. Zgadzam się. Przenośność jest niezbędna, zwłaszcza jeśli dużo podróżujesz. Tak, wolę coś, co mogę łatwo ze sobą nosić, bez kłopotów. Ja też. Lekki laptop ułatwia pracę z dowolnego miejsca. Uważam, że żywotność baterii ma również znaczenie w przypadku korzystania z urządzenia w podróży. Zdecydowanie. To frustrujące, gdy trzeba często szukać wtyczki. Czy masz na myśli jakieś konkretne marki? Słyszałem dobre rzeczy o wielu markach, ale wszystko zależy od tego, jakich funkcji potrzebujesz. To prawda. Kluczem jest zrównoważenie wagi z wydajnością. Lekcja 9. Zachowanie uprzejme. Bycie uprzejmym nie jest trudne, prawda? Wcale nie. Proste gesty mogą wiele zdziałać w okazywaniu szacunku. Dokładnie. Samo powiedzenie proszę i dziękuję może wiele zdziałać. Tak, dbanie o przestrzeń osobistą jest również ważne. Absolutnie.
Nie należy popychać ani trącać ludzi w zatłoczonych miejscach. To prawda. Chodzi o to, żeby brać pod uwagę komfort innych. Zasłaniając usta podczas kaszlu, okazujesz szacunek osobom wokół ciebie. Zdecydowanie. Uprzejmość pomaga stworzyć przyjemniejszą atmosferę dla wszystkich. To niewielki wysiłek, który może sprawić, że atmosfera będzie o wiele przyjemniejsza. Lekcja 10. Idealny strój. Cześć! Zajrzałeś już do menu? Jeszcze nie, ale jestem ciekaw, co zaoferują. Mam nadzieję, że mają coś stylowego, pasującego na tę okazję. Tak, uwielbiam miejsca, w których mogę się elegancko ubrać i zjeść pyszny posiłek. Dokładnie! Idealny strój może naprawdę uprzyjemnić doznania kulinarne. Masz jakiś konkretny pomysł na strój na dzisiejszy wieczór? Myślę o założeniu nowej marynarki. Doda odrobinę klasy. Brzmi świetnie. Chyba wybiorę jakąś ładną sukienkę, która będzie jednocześnie elegancka i wygodna. Komfort to podstawa. Trudno cieszyć się posiłkiem, jeśli nie czujesz się dobrze w ubraniu. Lekcja 11. Przylot na Hawaje. Biorąc pod uwagę, że wyspy hawajskie są tak oddalone od jakiegokolwiek lądu, można się zastanawiać, w jaki sposób ludzie tam To dotarli. fascynujące pytanie. Historia migracji jest niezwykle intrygująca. Tak, czytałem, że pierwsi Polinezyjczycy używali łodzi do nawigacji po rozległych oceanach. Dokładnie. Byli niesamowitymi odkrywcami, polegającymi na gwiazdach i prądach oceanicznych. Niesamowite, jak udało im się dotrzeć na tak odległe wyspy. Tworzyli bogatą kulturę, która kwitnie do dziś. Tak, tradycje i praktyki, które ze sobą przywieźli, są nadal kultywowane. To świadectwo ludzkiej odporności i chęci przygody. Zdecydowanie! Ich podróż jest inspirującą częścią historii Hawajów. Lekcja 12. Pasje muzyczne. Moim ulubionym przedmiotem jest muzyka. Lubię śpiewać i grać na klarnecie. To wspaniale. Muzyka ma tak potężną moc wyrażania emocji. Zgadzam się. Gra na klarnecie pozwala mi tworzyć piękne melodie. Śpiewanie jest również świetnym sposobem nawiązywania kontaktów z innymi. Tak, czy kiedykolwiek rozważałeś dołączenie do chóru lub zespołu? Tak, byłoby fajnie współpracować z innymi muzykami. Zdecydowanie. Tworzenie muzyki razem jako grupa jest inspirujące. Uwielbiam to, że muzyka potrafi łączyć ludzi z różnych środowisk. Dokładnie. Tworzy poczucie wspólnoty i przynależności. Lekcja 13. Preferencje stylistyczne. Chcę, żeby mój nowy strój był stylowy, ale też funkcjonalny. To wspaniały cel. Chodzi o znalezienie właściwej równowagi. Dokładnie. Potrzebuję czegoś, co dobrze wygląda, ale też zapewnia swobodę ruchu. Tak, komfort nigdy nie powinien być poświęcany na rzecz stylu. Czy masz jakiś konkretny pomysł? Myślę o szykownym kombinezonie. Jest zarówno modny, jak i praktyczny. Brzmi idealnie.
Kombinezony potrafią być tak wszechstronne. Naprawdę takie są. Możesz je założyć na elegancko lub na luzie, w zależności od okazji. Uwielbiam tę elastyczność. Chyba poszukam czegoś podobnego dla siebie. Lekcja 14. Mówiące ryby. Ciekawe, co by powiedziała moja ryba, gdyby potrafiła mówić. To zabawna myśl. Ja też mam złotą rybkę. Pływa w swojej misce cały dzień. Prawda, założę się, że miały mnóstwo przygód do opowiedzenia, gdyby tylko mógł. Zdecydowanie. Musi widzieć mnóstwo rzeczy ze swojego małego świata. Ciekawe, że zwierzęta domowe mogą mieć takie osobowości, nawet jeśli nie mówią. Tak, moja złota rybka zdaje się mnie rozpoznawać, gdy podchodzę do miski. To urocze. Naprawdę stają się częścią naszego życia. Myślę, że byłoby zabawnie usłyszeć jego przemyślenia na temat codziennej rutyny. Zdecydowanie. Kto by pomyślał, że złota rybka może mieć tak bogate życie wewnętrzne? Lekcja 15. Sytuacje zatrzymania. Kiedy kogoś aresztują, sytuacja jest zazwyczaj poważna. Tak, niektórzy ludzie muszą zostać aresztowani i osadzeni w areszcie z różnych powodów. Dokładnie. To ważne dla bezpieczeństwa publicznego. Ale proces ten może być dość skomplikowany, prawda? Zdecydowanie. Istnieją procedury prawne, których należy przestrzegać. Tak, i niezwykle ważne jest zapewnienie poszanowania praw każdego człowieka. Zgadzam się. Sprawiedliwości zawsze należy się sprawiedliwość. Chodzi o delikatną równowagę między egzekwowaniem prawa a wolnościami obywatelskimi. Zdecydowanie. To istotny element funkcjonującego społeczeństwa. Lekcja 16. Jak najlepiej wykorzystać czas. Powinieneś maksymalnie wykorzystać każdą minutę. Czas to dziwna rzecz. Całkowicie się zgadzam. Może nam się to bardzo szybko wymknąć, jeśli nie będziemy ostrożni. Tak, często łapię się na tym, że żałuję, że nie wykorzystałem lepiej swojego czasu. U mnie też tak jest. Ważne jest, aby priorytetowo traktować to, co jest dla nas naprawdę ważne. Dokładnie. Drobne chwile mogą prowadzić do znaczących doświadczeń. Tak, a czasami najprostsze czynności przynoszą najwięcej radości. Chodzi o to, żeby być tu i teraz i doceniać to, co jest teraz. Zdecydowanie. Myślę, że to cenna lekcja dla wszystkich. Postarajmy się, aby każda chwila miała znaczenie i byśmy mogli iść naprzód. Lekcja 17. Przytulne zakupy w domu. Ja też chcę, żeby mój dom był przytulniejszy. Może wspólne zakupy nowych artykułów gospodarstwa domowego? Brzmi jak fajny pomysł. Jest tak wiele opcji do wyboru. Dokładnie. Uwielbiam znajdować elementy, które dodają przestrzeni ciepła i charakteru. Tak, przytulny wystrój naprawdę może odmienić dom. Czy masz na myśli jakieś konkretne rzeczy? Myślę o miękkich narzutach i poduszkach dekoracyjnych. To świetny wybór. Dodaje komfortu i stylu. Zdecydowanie.
Chcę też znaleźć jakieś ciepłe oświetlenie, żeby stworzyć przyjemną atmosferę. Tak, oświetlenie może mieć ogromny wpływ na nastrój. Lekcja 18. Spotkania społeczności. Wiele osób twierdzi, że woli spotykać się w małych grupach. Nie sądzisz? Tak, tworzy to bardziej intymną i komfortową atmosferę dla wszystkich. Dokładnie. Mniejsze spotkania często pozwalają na głębsze rozmowy. Łatwiej jest też nawiązać kontakt z innymi ludźmi na płaszczyźnie osobistej. Tak, myślę, że wzmacnia poczucie wspólnoty i przynależności. Ponadto może być mniej przytłaczające niż większe wydarzenia. Zdecydowanie. Miłe jest czuć się zauważonym i usłyszanym we mniejszym gronie. Zgadzam się. Każdy może swobodniej dzielić się swoimi myślami i pomysłami. To wspaniały sposób na budowanie relacji i wspieranie się nawzajem. Lekcja 19. Poruszanie się po lotnisku. Sprawdźmy mapę lotniska, żeby zorientować się w terenie. To dobry pomysł. Zawsze trochę się gubię na dużych lotniskach. U mnie to samo. Może być przytłaczające, biorąc pod uwagę liczbę terminali i bramek. Tak, chcę tylko mieć pewność, że nie spóźnimy się na lot. Dokładnie. Wiedza o tym, gdzie jest odbiór bagażu, też by się przydała. Tak, upewnijmy się, że wszystko mamy załatwione, zanim wejdziemy na pokład. Dobre przemyślenie. Odrobina planowania bardzo pomaga na lotnisku. Zdecydowanie. Dzięki temu cała podróż będzie przyjemniejsza. No dobrze, znajdźmy tę mapę. Lekcja 20. Przybycie do Alamo. Przybycie Bowiego było momentem przełomowym w historii, prawda? Tak, zwłaszcza, że wolontariusze z Teksasu przygotowywali Alamo do oblężenia. Dokładnie. Napięcie narastało i wszyscy wiedzieli, że wydarzy się coś ważnego. Ciekawe, jak te wczesne decyzje ukształtowały przyszłość Teksasu. Tak, przywództwo Bowiego odegrało kluczową rolę w zjednoczeniu obrońców. A duch jedności wśród wolontariuszy był naprawdę inspirujący. Byli gotowi stawić czoła przytłaczającej przewadze wroga. Niesamowite, że taka determinacja może wynikać ze wspólnej sprawy. Rzeczywiście, wydarzenia w Alamo do dziś są pamiętane jako symbol odwagi. Lekcja 21. Plany treningowe. Czy obecnie stosujesz jakiś konkretny plan treningowy? Nie, znalazłem w internecie kilka filmów, które lubię oglądać. To świetny sposób na utrzymanie motywacji. Jakie rodzaje treningów lubisz? Uwielbiam treningi siłowe i ćwiczenia cardio. Dzięki nim mam mnóstwo energii. To doskonałe wybory. Uważam, że mieszanie różnych rzeczy sprawia, że jest ciekawie. Dokładnie. Staram się łączyć różne ćwiczenia, żeby stawiać sobie wyzwania. Czy zauważyłeś jakieś zmiany, odkąd zacząłeś? Tak, czuję się silniejszy i bardziej pewny swoich umiejętności. To fantastyczne. Konsekwencja naprawdę się opłaca w kwestii kondycji.
Lekcja 22. Lokalne przygody kulinarne. Podróżując, zawsze szukam lokalnych stoisk z jedzeniem ulicznym lub targowisk. Świetny pomysł. Często oferują najtańsze i najbardziej autentyczne opcje. Tak, to najlepszy sposób na poznanie lokalnej kultury poprzez jedzenie. Uwielbiam próbować nowych dań, których nie znalazłabym w typowych restauracjach. Dokładnie. Jedzenie uliczne ma niepowtarzalny urok i smak. Poza tym zazwyczaj jest ono przygotowywane na świeżo na Twoich oczach, co jest ekscytujące. Zgadzam się. Każdy gest to jak mała przygoda. Często można też porozmawiać ze sprzedawcami, co dodatkowo uatrakcyjnia doświadczenie. Tak, zwykle mają świetne historie na temat jedzenia, które serwują. Lekcja 23. Jak najlepiej wykorzystać dzień. Wykorzystajmy ten dzień jak najlepiej. Brzmi dobrze? Oczywiście. Co masz dzisiaj w planach? Możemy zacząć od pysznego śniadania, a potem wyruszyć na zwiedzanie. Brzmi idealnie. Czy powinniśmy zabrać coś na nasze przygody? Może jakieś przekąski i woda, gdy zgłodniejemy. Świetny pomysł. Zawsze dobrze mieć pod ręką coś do picia. Myślę też, że fajnie byłoby zabrać ze sobą aparat, żeby uwiecznić nasz dzień. Tak, uwielbiam robić zdjęcia, żeby uwiecznić nasze przygody. Pakujmy się i uczyjmy ten dzień niezapomnianym. Lekcja 24. Rekomendacje ubezpieczeniowe. Zalecam sprawdzenie cen i zakresu ubezpieczenia w różnych firmach. To sprytne. Ważne jest, aby porównać opcje przed podjęciem decyzji. Dokładnie. Każda firma oferuje inne plany i świadczenia. Tak, a niektóre mogą mieć specjalne oferty, dzięki którym możesz zaoszczędzić pieniądze. Odkryłem, że czytanie recenzji może również pomóc w wyborze odpowiedniego dostawcy. To prawda. Miło usłyszeć od innych o ich doświadczeniach. Nie zapomnij zapytać o obsługę klienta. Jest ona kluczowa dla każdego ubezpieczenia. Zdecydowanie. Chcesz mieć pewność, że można na nich polegać, gdy potrzebujesz pomocy. Przeprowadźmy wspólnie badania, aby znaleźć najlepsze opcje. Lekcja 25. Wgląd w zachowania zwierząt. Niektórzy antropolodzy dowiedzieli się bardzo wiele o niezwykłych zachowaniach obserwowanych u wielu zwierząt. Tak, fascynujące jest to, jak wiele ich badania mogą powiedzieć na temat inteligencji zwierząt. Dokładnie. Zwierzęta często wykazują zachowania, które nas zaskakują. Interesujące wydaje mi się to, w jaki sposób struktury społeczne wśród zwierząt mogą odzwierciedlać zachowania ludzi. Tak, to pokazuje, że mamy więcej podobieństw, niż mogłoby się wydawać. Zrozumienie tych zachowań może nam pomóc w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Zdecydowanie. Im więcej wiemy, tym lepiej możemy chronić ich siedliska. Ponadto wzbogaca naszą wiedzę o świecie przyrody. Niesamowite, jak wiele jeszcze możemy się nauczyć. Lekcja 26. Robienie makaronu. Świetnie. Jak zacząć robić makaron? Najpierw robimy dołek w mące.
Brzmi całkiem prosto. Czy teraz dodamy jajka? Tak, wbijemy jajka bezpośrednio do dołka i zaczniemy je mieszać. Uwielbiam ten proces, wydaje się tak praktyczny i tradycyjny. Naprawdę, to świetny sposób na nawiązanie kontaktu z gotowaniem. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak zamieni się w ciasto. Dokładnie. Wyrabianie ciasta to jedna z najlepszych części. Tak, satysfakcjonujące jest widzieć, jak wszystko się składa w całość. Lekcja 27. Wykorzystanie warzyw. Czy mogę użyć w daniu dowolnych warzyw? Tak, zdecydowanie. Możesz użyć na przykład pieczarek lub papryki. To świetny wybór. Dodają smaku i tekstury. Dokładnie. A do tego dodają talerzowi żywych kolorów. Uwielbiam fakt, że świeże składniki potrafią podnieść walory potraw. Tak, dzięki temu wszystko smakuje o wiele lepiej. To świetny sposób na włączenie zdrowych opcji do naszych posiłków. Oczywiście, bądźmy kreatywni z wyborem warzyw. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to wszystko się ułoży. Lekcja 28. Zwyczaje pogrzebowe. Co zazwyczaj dzieje się podczas ceremonii pochówku? Zazwyczaj żałobnicy odchodzą, zanim pracownicy cmentarza przykryją trumnę ziemią. Tak, jest to chwila refleksji dla wszystkich obecnych. Dokładnie. To pełen szacunku sposób oddania czci zmarłemu. Myślę, że ważne jest, aby osoby pogrążone w żałobie miały czas na ostateczne pożegnanie. Zdecydowanie. Pozwala zamknąć trudny okres. Po pogrzebie wiele rodzin zbiera się, aby podzielić się wspomnieniami i okazać sobie nawzajem wsparcie. Tak, aspekt wspólnotowy jest niezbędny w procesie żałoby. Przypomina nam to o tym, jak ważne jest budowanie więzi w takich chwilach. Lekcja 29. Etykieta telefoniczna. Zauważyłem, że teraz rozmowy częściej niż kiedykolwiek odbywają się przez telefon. Tak, być może dlatego, że nie ma już tradycyjnej etykiety telefonicznej. Dokładnie. Niektórzy czują się swobodni, mówiąc swobodnie. Ciekawe, jak czasami może to prowadzić do nieporozumień. Tak, bez odpowiedniej etykiety wiadomości mogą zostać zagubione lub błędnie zinterpretowane. Zgadzam się. Ważne jest, aby zachować profesjonalizm nawet przez telefon. Zdecydowanie. Jasna komunikacja jest kluczowa we wszystkich interakcjach. Może powinniśmy przypomnieć sobie podstawowe zasady etykiety telefonicznej. Świetny pomysł. Może nam pomóc zarówno w rozmowach osobistych, jak i zawodowych. Lekcja 30. Urok Nowego Jorku. Oczywiście Nowy Jork słynie nie tylko z architektury. Zdecydowanie. To miasto ma tak żywą kulturę i energię. Tak, od sceny artystycznej po różnorodne opcje kulinarne jest tu tak wiele do odkrycia. Uwielbiam to, że każda dzielnica ma swój własny, niepowtarzalny klimat. Dokładnie. Możesz spędzić lata na odkrywaniu nowych miejsc i doświadczeń.
Nie zapomnijmy też o niesamowitych teatrach i występach na żywo. Tak, spektakle na Broadwayu to obowiązkowy punkt programu dla każdego, kto odwiedza to miasto. Nie mogę się doczekać występu. Talent tam jest fenomenalny. To naprawdę pokazuje kreatywność i pasję miasta. Lekcja 31. Zakupy dla wygody. Szukasz wygodnych ubrań? Tak, chcę czegoś, w czym będę się dobrze czuć, ale co też będzie wyglądać stylowo. Brzmi świetnie. Odwiedziłeś już jakieś sklepy? Nie wiem, od czego zacząć, ale słyszałem dobre rzeczy o kilku lokalnych sklepach. To może być świetne. Czasami mniejsze sklepy mają unikatowe egzemplarze. Dokładnie. Uwielbiam znajdować coś, czego nie mają inni. A wygoda jest kluczowa, zwłaszcza jeśli nosisz je przez cały dzień. Tak, nie znoszę ubrań, które mnie ograniczają lub są niewygodne. Sprawdźmy razem kilka miejsc. Będzie fajnie. Lekcja 32. Ochrona życia Indian. Jego planem było naszkicowanie życia Indian, zanim zniknie ona na zawsze. To niezwykle ważna misja, zwłaszcza w tamtych czasach. Tak, Indianie amerykańscy wymierali w zastraszającym tempie, a ich kultura była zagrożona. Trudno jest myśleć o utracie tak bogatych tradycji. Dokładnie. Utrwalenie ich stylu życia poprzez sztukę było sposobem na jego zachowanie. Podziwiam artystów, którzy podejmują się tak znaczących projektów. Tak, to dowód zaangażowania w zrozumienie i szacunek dla ich historii. Mam nadzieję, że te szkice dadzą wgląd w ich doświadczenia i zmagania. Z pewnością mogą nas wiele nauczyć o odporności i tożsamości. Lekcja 33. Tajemnicza Anna Anderson. Kilka lat później w Europie Zachodniej pojawiła się kobieta występująca pod nazwiskiem Anna Anderson. Tak, twierdziła, że jest kimś ważnym, prawda? Dokładnie. Powiedziała, że jest zaginioną członkinią rodziny królewskiej, co wywołało spore poruszenie. Fascynujące jest to, jak ludzie potrafią tworzyć tak rozbudowane historie. Tak, a fascynacja opinii publicznej jej historią tylko podsyciła intrygę. Zastanawiam się, co ją skłoniło do przyjęcia takiej tożsamości. Możliwe, że szukała uwagi lub miała ku temu własne powody. To prawda, tajemnice otaczające jej życie są urzekające. To naprawdę pokazuje, jak historie mogą kształtować jednostki i ich narracje. Lekcja 34. Wpływ wojny. Zamiast pozwolić, by wojna zanikła, wybuchła i dotknęła 1/8 całej populacji. To oszałamiające. Wojny mają tak głęboki wpływ na społeczności. Tak, aż serce pęka, gdy pomyślę o tych wszystkich zniszczonych i straconych życiach. Dokładnie. Każda statystyka przedstawia prawdziwych ludzi z historiami i marzeniami. Ważne jest, aby pamiętać o tych wydarzeniach i ich konsekwencjach. Tak, zrozumienie historii pomaga nam zapobiegać podobnym tragediom w przyszłości. Zdecydowanie. Musimy wyciągnąć wnioski z przeszłości i oddać hołd tym, którzy cierpieli.
Zgadzam się. To przypomnienie o naszej wspólnej odpowiedzialności za promowanie pokoju. Tak, Każdy wysiłek ma znaczenie w budowaniu lepszego świata. Lekcja 35. Znaczące pamiątki. świetnym sposobem na upamiętnienie tego przeżycia będzie zrobienie pamiątki. Oczywiście, miło jest mieć coś fizycznego, co przypomina nam o naszych przygodach. Tak, Uwielbiam kolekcjonować przedmioty, za którymi kryje się jakaś historia. Ja też. Dzięki temu czują się bardziej wyjątkowe niż zwykły drobiazg. Czy masz ulubiony rodzaj pamiątki? Zazwyczaj wybieram lokalną sztukę i rękodzieło. Są wyjątkowe i niepowtarzalne. to świetny wybór. Często odzwierciedlają kulturę danego miejsca. Dokładnie. To jak przywiezienie do domu kawałka miejsca, które odwiedziłeś. Podczas podróży zwracajmy uwagę na coś znaczącego.